Cześć wszystkim, z tej strony Rico Grabasz. Witam w kolejnym poradniku na moim kanale. Dziś opowiem wam troszkę o umiejętnościach, które odpowiadają za posługiwanie się bronią palną na wyspie. Zademonstruję, jaki wpływ ma wysokość skilla na waszą reakcję, gdy dojdzie do konfrontacji. Następnie poruszymy temat dodatków takich jak szyny, celowniki czy tłumiki. Pokażę również, jak je montować. Opiszę też, jak sprawdzić tryb ognia, jak go zmienić oraz jak zapalić czy zgasić latarkę. Później gładko przejdziemy do umiejętności snajperskich. Pokażę wam dostępne na wyspie karabiny snajperskie, jak montować do nich optykę oraz jak korzystać prawidłowo z lunety. Jednak zanim przejdziemy do poradnika, zachęcam do pozostawienia lajka pod filmem oraz zasubskrybowania kanału. Zacznijmy od podstaw, czyli skilli, które odpowiadają za posługiwanie się pistoletami czy karabinami. By dokładnie pokazać, jaka jest różnica przy braku umiejętności i umiejętnościach na poziomie zaawansowanym, zatrudniłem dwóch ludzi. Poznajmy pierwszego ochotnika. To jest Mietek. Mietek był kelnerem w bardzo znanej restauracji w stolicy. Na wyspę trafił po tym, jak nasikał do zupy jednego ze znanych polityków. Mietek nigdy nie miał do czynienia z bronią, nie potrafi nawet stworzyć prostej dzidy. Zajmuje się jedynie zalewaniem robaka. Kierowniku, mogę już otworzyć flaszkę? Nie, Mietek. Umawialiśmy się, że dopiero po testach. Okej. Poznajmy drugiego testera. Gość o sobie nie mówi wiele. Trudno z niego wyciągnąć jakieś informacje, ale na wyspie chodzą plotki, że strzelał do prezydenta, obalił niejeden rząd, a komara trafia w locie w lewe skrzydło z dowolnej broni. Najlepiej sami zobaczcie. Może na wstępie opowiedz coś o sobie. Cień. Okej, czym się zajmowałeś, zanim trafiłeś na wyspę? Cień. Okej. Jaka jest twoja ulubiona broń? Cień. Pan Cień niewiele ma do powiedzenia, zdecydowanie więcej ma do pokazania. Przejdźmy zatem do umiejętności odpowiedzialnej za posługiwanie się pistoletami. Pierwszym testem, jaki dla was przygotowałem, będzie test ładowania magazynka. Cień. Przejdźmy do testu numer 2, jakim jest celowanie. Problemy z celowaniem Mietka nie są związane z jego alkoholizmem, a brakiem umiejętności. Cień. Czas na test numer 3, który nazwałem testem bojowym. Nie wiem, jak profesjonalnie nazywa się ten test, więc mała prośba. Jeśli ktoś ma taką wiedzę, proszę o pozostawienie informacji w komentarzu. Cień. Chyba mój komentarz jest tu zbędny. Przejdźmy do tych samych testów, tylko tym razem pistolety zamieńmy na karabiny. Do zaprezentowania umiejętności związanych z karabinem wykorzystałem AK-15. Cień. Mietek w dupę jego mać. Test numer 2. Celowanie.
Czas na test numer 3. Mój ulubiony. Cień. Kierowniku, co z moją flaszką? Poziom, jaki osiągniecie w testowanych umiejętnościach, ma wpływ na szybkość ładowania magazynka, celowanie i ładowanie broni. Te sekundy mają ogromne znaczenie podczas konfrontacji. Taka ciekawostka. Kusza zalicza się do karabinów. Jednak na jej przeładowanie ma wpływ także siła oraz zręczność. Przejdźmy do kolejnego tematu poradnika. Opowiem pokrótce, jaka jest dostępna broń oraz dodatki. Na wyspie możecie znaleźć taką broń jak Colt 1911 w 4 odmianach, kilka rewolwerów m.in. Viper, Blocka, Beretę w 2 odmianach, 2 wersje Deagla o różnej amunicji, a z PM-ów 3 wersje MP5, standardową MP5 ze składaną kolbą bez tłumika, MP5 SD z tłumikiem, MP5K, czyli wersja mini oraz UMP. Za chwilę dalsza część prezentacji. Teraz jednak zademonstruję Wam, jak pozyskać niezbędne informacje. Na przykład na jaki typ ammo jest dana giwera, jaka jest prędkość wylotowa pocisku, szybkostrzelność, zasięg czy waga. Trzymając wskaźnik na danej broni wraz z kontrolem otrzymujecie wszystkie informacje. Do takich pistoletów jak Beretta czy Block można zamontować tłumik czy latarkę. Jest to banalnie proste. Z ekwipunku przesuwacie to, co chcecie zamontować w puste okienko pod giwerą i to by było na tyle. Cień. Przy rewolwerach wygląda to trochę inaczej. Świętokradztwem byłoby zakładanie tłumika do Vipera, ale dzięki odpowiedniej szynie możemy zamontować optykę. Pamiętajcie jednak, że nie każda optyka będzie pasować do szyny. Dzięki rewolwerom można zagrać w rosyjską ruletkę. Wystarczy załadować jeden nabój, zakręcić bębenkiem i wybrać opcję na kopycie popełni samobójstwo. Po zebraniu 10 000 punktów na moim kanale Twitch możecie rzucić mi wyzwanie podczas live'a. Specjalnie dla widza zagram w rosyjską ruletkę. Na potrzeby poradnika cień dokładnie pokazuje, jak to się robi. Cień. Niektóre giwery mają dedykowane dodatki. Tak jest na przykład w przypadku MK18, SVD, M82 i w przypadku Deagla. Do Deagla możemy znaleźć dedykowaną latarkę oraz optykę. W przypadku optyki nic nie stoi na przeszkodzie, by ją zamontować na przykład w MP5. Cień zademonstruje, jak prawidłowo zamontować dodatki do MP5 ze składaną kolbą. W tym celu zakłada szynę, która przeznaczona jest do MP5, optykę z Deagla i tłumik do MP5. Ten sam tłumik można zamontować do UMP. Uważam, że jest to super zestaw. MP5 przeznaczona jest do kalibru 9 mm, które można znaleźć lub samemu wytworzyć na podstawowym skillu inżynierii. Cień. Miłośnicy głośnego pierdalnięcia też coś znajdą dla siebie. Na początku wersji 0.7 można znaleźć 5 śrutówek, do których mamy możliwość załadowania 3 rodzajów amunicji. Poza pistoletami, PM-ami czy śrutówkami mamy możliwość postrzelania z takich karabinów jak WAL, VSS, AK-15, AK-47, AKM, AKSU, MK-18 czy M16. Dość spory asortyment i jako rusznikarz mam co robić, a wiadomo, że za jakiś czas mają się pojawić nowe zabawki. Duzi chłopcy znajdą RPK, które można podczepić do samolotu wraz z magazynkiem bębnowym o pojemności 60 pestek. Cień zademonstruje, co ta broń potrafi. Cień. Przejdźmy do kolejnej części kursu. Tym razem porozmawiamy o klawiszologii.
Omówimy takie tematy jak sprawdzenie, w jakim trybie ognia jest nasza broń, zmiana trybu ognia, włączenie i wyłączenie latarki oraz jak sprawdzić, ile mamy pestek w magazynku czy w strzelbie. Wciskając Shift plus R sprawdzamy ilość amunicji w każdej broni palnej. Shift plus E włączamy latarkę oraz ją wyłączamy. W tym przypadku jest to karabin VSS, który ma dedykowaną latarkę. Shift plus lewy przycisk myszy zmieniamy tryb ognia, natomiast Shift i przytrzymany prawy przycisk myszy pokazuje nam, w jakim trybie ognia jest ustawiony nasz karabin. I to by było na tyle. Chyba więcej opcji w tym przypadku nie ma. Teraz pomówimy o umiejętności snajperstwa. Dzięki niej jesteście w stanie ustalić prawidłową odległość, temperaturę czy też wiatr za pomocą niektórych dostępnych celowników optycznych oraz na dłużej wstrzymać powietrze przytrzymując kontrol. Posiadając wysoki poziom karabinów będziecie szybciej go przeładowywać oraz podczas celowania wasz celownik będzie bardziej stabilny. Widzieliście to na testach celowania na początku poradnika. Przejdźmy do dostępnych karabinów. Najczęściej możecie znaleźć karabin Hunter. Jest to broń na króliki, gdyż strzela pociskami kalibru 22. M1, Kara czy Mossina możecie znaleźć w bunkrach z II wojny światowej wraz z bagnetem i optyką do danego typu broni. Te bardziej zaawansowane karabiny jak M82 czy SVD znajdziecie w zbrojowniach bunkrów, dropach czy bazach wojskowych. Przejdźmy do testów. Naszym głównym testerem jest cień. Mietek po otrzymaniu dniówki za wczorajszą robotę w wysokości 2 flaszek znikł. Było to do przewidzenia. Trudno powiedzieć, czego się spodziewałem. Z tego powodu drugim testerem będę ja. Snajper ze mnie żaden i wiedza na ten temat jest mizerna, więc przekażę wam to, co wiem, bo pan cień jedyne co mówi to cień. Nasz człowiek cień jest już na pozycji i namierza cel w odległości około 200 metrów. Rolką myszki zwiększa lub zmniejsza zoom. Jest to pierwsza wartość z prawej strony, którą widzimy w lunecie. Cień trochę się pośpieszył. Odległość do celu ustalił po wartościach znajdujących się na słupach zamiast po pomiarze lunety. To się nazywa skill. Jest to druga wartość z prawej strony w lunecie. Po najechaniu na cel, nasz tester wciska raz Ctrl w celu ustalenia dokładnej odległości. Te informacje znajdziecie z lewej strony na pierwszym miejscu. Wprowadza korektę na celowniku, wstrzymuje oddech przytrzymując Ctrl i pociąga za spust. Cień. Powtórzmy całą czynność jeszcze raz, tylko tym razem wybierzemy dalszy cel. Podczas pomiaru cień uzyskał wartość 420 metrów i to jest dokładna odległość. Nasz tester celuje z ambony, która od okienka strzelniczego znajduje się jakieś 20 metrów. No to teraz moja kolej. Przypominam, że moja umiejętność snajperska jest na poziomie 0, więc proszę o wyrozumiałość. Zaczynam od ustalenia odległości. Klikam raz Ctrl i sami zobaczcie, ile czasu to trwa w moim przypadku. Do tego wynik jest totalnie z dupy. Pokazuje 183 metry, a faktycznie jest około 220. Może strzał oddany precyzyjnie, ale długość wdechu, jak i kontrola nad celownikiem pozostawia wiele do życzenia. Sprawdźmy, jakie wartości wyjdą przy pomiarze odległości na 300 i 400 metrów. Pierwszy pomiar udało mi się wymierzyć dość precyzyjnie, za to nie jestem w stanie ustalić odległości 400 metrów.
Jak widzicie, umiejętności takie jak pistolety czy karabiny mają duże znaczenie. Cenne sekundy, które zyskujecie na załadowaniu magazynka czy jego zmianie, mogą uratować wam życie. Przy karabinach wyborowych duży wpływ na celny strzał ma umiejętność snajperstwo, bo pozwoli wam dokładnie ustalić odległość waszego celu, wstrzymać powietrze na tyle, by precyzyjnie wycelować i skutecznie wyeliminować cel. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zadawać je w komentarzach lub na Discordzie serwera Stanu Wojenki, na którym gram. Link znajdziecie w opisie. Podziękowania dla Dzieciojada za udostępnienie serwera, na którym nagrywałem materiał. I jeszcze jedna mała prośba. Jak spotkacie Mietka, dajcie znać, bo martwię się o tego gościa.